Made in Venezuela. Made in Venezuela. Jakbyście mieli wątpliwości, to były koktajle Mołotowa. Jeżeli widzieliście nasz materiał przedstawiający protesty w Wenezueli w 2017 roku, możecie pomyśleć, że dzień wyborów prezydenckich 20 maja wyglądał podobnie. Tymczasem niedziela ta niewiele różniła się od innych niedziel, a jedynym znakiem wyborów w Caracas były wszechobecne plakaty prezydenta Maduro oraz, w cudzysłowie, opozycji, czyli tej części opozycji, która wyborów nie zbojkotowała i została do nich dopuszczona. Znakiem wyborów nie były z pewnością kolejki do urn wyborczych. Odwiedzimy dzisiaj parę miejsc w stolicy Wenezueli, a zaczniemy od Petare, największych slumsów Ameryki Łacińskiej. Nie zapuszczamy się jednak do środka. Jesteśmy na obrzeżach Petare, niedaleko stacji metra o tej samej nazwie. Życie toczy się tu po swojemu. Ludzie czekają na autobus, robią zakupy, a zwolennicy frakcji rządzącej agitują. Co podobnie jak w Polsce jest nielegalne w dniu wyborów. Życie toczy się w swoim leniwym karakańskim rytmie, z nutką Petare. Przenosimy się do historycznego centrum Caracas, gdzie mieści się Muzeum i Dom Szymona Bolívara. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Jest niedziela, 20 maja. Dzisiaj jest dzień wyborów w Wenezueli, a my jesteśmy koło domu Simona Bolívara, wyzwoliciela 5 państw Ameryki Południowej spod panowania Hiszpanów. Miejsce bardzo ważne dla Wenezuelczyków. Dzień wyborów w Wenezueli to tradycyjnie jeden z najspokojniejszych dni w roku, dlatego że prawo jest takie, że jeżeli ktokolwiek protestuje w jakiś sposób, no to od razu do więźnia. Także jest naprawdę spokojnie i dosyć bezpiecznie. Jest to takie, można powiedzieć, narodowe święto. Możecie zobaczyć nawet tutaj, że ludzie sobie tańczą, odpoczywają. Jeżeli chodzi o sytuację, jak wygląda w Wenezueli, prawdopodobnie na pewno te wybory wygra prezydent Maduro, urzędujący prezydent, dlatego że opozycja uznała, że konstytuanta wybrana przez prezydenta Maduro w lipcu 2017 roku została wybrana nielegalnie. W związku z tym opozycja bojkotuje te wybory, to znaczy bierze w tych wyborach udział taka opozycja, powiedzmy trochę malowana. No tutaj głosy są oczywiście w Wenezueli podzielone. Część uważa, że konstytuanta jest legalna, część, że jest nielegalna. W każdym razie frekwencja jest bardzo mała. Przy komisjach wyborczych, przy miejscach do głosowania jest bardzo mało ludzi głosuje. Kiedyś, za czasów jeszcze Chaveza, z tego co Wenezuelczycy mi mówią, były kolejki jak do sklepu po jakieś dobre produkty. Teraz praktycznie nikt tam nie wchodzi. Idziemy w tym momencie do placu Simona Bolívara. Jest ze mną w tym momencie tutaj Mauricio, który ma świetny kanał na Instagramie ze świetnymi zdjęciami. Zajmuje się uliczną fotografią przede wszystkim, to jest jego pasja, hobby. Cierra de ahí, vamos. Bueno, no sé, ahí está la... Baja porque policías? No, voy ahí, no sé, colectivos, creo. Jesteśmy w centrum historycznym Caracas. Tutaj jest ogromny plakat poparcia Maduro. A tutaj strefa kontrolowana przez Colectivos. Colectivos to są tacy ludzie, którzy często jeżdżą bez numerów na swoich samochodach i motocyklach. Nie da się ich za bardzo zidentyfikować. Są wspierani przez rząd i zachęcają do głosowania. No, takie grupy wspierające trochę władzę. Kojarzycie popularne na wschodzie Europy tituszki? No to taka wersja hard. Mauricio bardzo ciekawie mi opowiedział, jaka jest geneza tego, co się wydarzyło z Wenezuelą. Przede wszystkim chodzi o to, skąd się wzięło takie rozdawnictwo i populizm i to, że spełnia się życzenia wyborców aż do przesady. Mira, en 1950 al 58 había ya una dictadura aquí en Venezuela, que era Marcos Pérez Jiménez, era un militar. Era una dictadura de derecha. Él cae en 1958. Se hace una junta de gobierno y llaman a elecciones en 6 meses. Y comienza el gobierno de la democracia, en 1958, con Rómulo Betancourt. Él crea una doctrina que se llama la doctrina Betancourt, que se trata de tratar de liberar a todos los países de Latinoamérica. Aquí la guardia, de la creo región. que vamos para allá. Ah, Trata de liberar de todos los países de Sudamérica de las dictaduras comunistas. Luego de eso se crea una junta donde se reúnen los partidos políticos y nace el Pacto de Punto Fijo, que es una organización donde los partidos políticos se reúnen, pero excluyen el Partido Comunista. Sí, sí. wow, eso parece como un error, ¿sí? Porque cuando tú excluyes alguna grupa de política, eso es una buena idea, ¿sí? Sí, y bueno, deciden excluirlo de toda actuación política, de participar en las elecciones que se realizarían. Eso pasó en 1958. Después empiezan a gobernar, del 1958 en adelante, puros gobiernos de derecha, no habían, o centro
izquierda, centro-derecha, social cristiano, socialdemócrata, pero nunca comunista. El Partido Comunista se fue organizando, se van a las montañas, se crean grupos llamados armados, como guerrilleros, y surgen un nuevo movimiento dentro del cual empiezan a crear células que se van formando y estudiando y se infiltran dentro del poder militar. Chávez nace de ese movimiento. Tenía muy buena oratoria, comunicación con el pueblo, un buen discurso, pero no se lanza a la política, sino él organiza una... Porque no podía. No podía. Después de eso se organizan y intentan enfrentarse al gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992 y hacen un golpe de Estado. Y el golpe de Estado quedó fallido, él no lo lograron. Posterior a eso, él se entrega, lo meten preso y él dice, por ahora no hemos logrado los objetivos. Más adelante, en el gobierno de Caldera, que es el último gobierno de la democracia antes de Chávez, lo indulta, le da la libertad. Y es cuando Chávez comienza su carrera política. Ahí es que nace todo el movimiento socialista. De hecho, él nunca habló de comunismo, él solo habló de socialismo. Él siempre planteó de que aquí todos tenían derecho a trabajar, a crear sus empresas, pero luego más adelante él cambia su discurso. Y es cuando comienza su carrera socialista y cada vez más radical. El génesis de este movimiento y de esta forma de gobierno populista nace con Carlos Andrés Pérez. ¿En qué años? En el 74. La guerra de Ban Ki-moon en el Medio Oriente. Sí, Suben los precios del petróleo y había dinero para regalar. porque él tenía demasiado dinero. Demasiado sí. dinero para regalar, se hizo popular y bueno, nace la cultura populista de que dame, gobierno papá, mantiene a sus hijos, que somos nosotros los ciudadanos. Eso pasó factura. Una vez termina la guerra, bajan los precios del petróleo y quedamos endeudados, quedamos hasta aquí, Entiendo. sin dinero. No, bueno, Carlos Andrés Pérez luego vuelve a ganar otras elecciones y él trata de corregir ese modelo populista. Entendió que estaba mal, que cuando quiso arreglar todo el problema, y quiere hacer los correctivos necesarios, el pueblo se molestó y salió a las calles. I musimy się chyba zwijać pomału. W każdym razie te protesty, o których on mówił. Lo que pasa es que la guardia nos estaban señalando y vaina. Vamos. El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez quiso arreglar la situación. Porque él sabía que no más El dineros para eso, ¿sí? Exacto, el chorro petrolero se había cerrado, bajan los precios del petróleo, él entiende que no es la forma de gobernar, hacen los correctivos en la economía, suben la gasolina, suben los precios de la carne, de los artículos básicos y el pueblo se molesta. Y nace el Caracazo, que es cuando la gente sale a las calles a protestar, que estaba en contra de todo lo que se había hecho. El venezolano se había acostumbrado a vivir en populismo. Chávez lo continúa. Cuando sale el Caracazo, Chávez organiza un movimiento militar y hacen el golpe de Estado más adelante en nombre de los pobres para tomar el poder por las armas. Jeśli chodzi o rozdawnictwo i socjalizm, jak można by to nazwać, to akurat nie był jeden z największych problemów. Oczywiście też bez sensu było rozdawnictwo tutaj wprowadzane, ale największym chyba grzechem było manipulowanie przy gospodarce. Za czasów Chaveza jeszcze rząd Wenezueli na przykład importował tuńczyka. Tuńczyk importowany był o wiele tańszy z Ekwadoru czy z innych państw niż wenezuelski. W ten sposób zaczęto importować coraz więcej rzeczy, bo były tańsze niż tutaj i zabito produkcję w Wenezueli. Kiedyś 8 na 10 produktów mniej więcej, można tak powiedzieć, w przybliżeniu dużym było produkowanych tutaj. Teraz jest to być może 2 na 10, a gdy ceny ropy poszły w dół, no to importować się już nie da tak dużo. Powraca temat stacji benzynowej, kupujemy znowu paliwo. Dalej kosztuje 1 litr 1 boliwara. Tej najtańszej benzyny, no tej droższej trochę więcej, ale i tak jest, można kupić jej bardzo dużo za $1. Ciekawa sprawa jeszcze jest z gotówką. Gotówkę ostatnio można kupić na czarnym rynku, bo jest trudniej dostępna. I na przykład za takie 5000 na czarnym rynku przelewem trzeba zapłacić 10 000, dlatego że gotówka jest potrzebna choćby do płacenia za paliwo i za gotówkę taniej można kupić rzeczy na jakimś targu. To jest niecała złotówka wartości boliwarów, a można za to kupić paliwo na rok. 50 baków to jeden taki papierek, a tu jest niecała złotówka. Paliwa na lata. Gracias, brother. Gracias, hasta luego. Tym
Tymczasem dolar kosztuje już ponad 1 000 000 boliwarów, więc tyle samo litrów najtańszej benzyny możecie kupić na stacji benzynowej za $1. 1 000 000 litrów. Jesteśmy teraz w jednej z lepszych dzielnic Caracas. Tutaj mieszkania kosztują nawet teraz po $300 000. Jest bardzo bezpieczna, niedaleko jest ambasada amerykańska. Co do rozdawnictwa, o którym mówiłem wcześniej, koledzy, z którymi dzisiaj spędzam dzień, powiedzieli mi, że od 2011, 10, z tego co pamiętam, do 13 mniej więcej, do czasu, kiedy ropa poszła w dół, każdy Wenezuelczyk, który miał paszport, dostawał $5000 rocznie na swoje podróże, które mógł odbyć po świecie. No i na przykład moi koledzy latali sobie na Florydę, wydać na wakacje. Jak ktoś chciał, to leciał i wypłacał sobie te dolary z karty, którą miał od państwa w innych krajach i wracał do siebie i wtedy miał dolary. Dlatego, tak jak już wcześniej mówiłem w jednym z odcinków, mieszkańcy niedalekiej wyspy karaibskiej Curaçao nie przepadają za Wenezuelczykami. Mają taką zaszłość z przeszłości, że Wenezuelczycy latali tam, wypłacali pieniądze i brakowało tych pieniędzy w bankomatach. Tu, gdzie teraz jesteśmy, jest przepiękny widok na Caracas. Zobaczcie, tu jest palma, a tam jest góra Avila i ten wieżowiec, który pokazywałem w jednym z odcinków, nazwa na dole. Wieżowiec jest tam, widzicie? Taki malutki się wydaje. Jest bardzo wysoko. To jest panorama Caracas, tam jest ambasada Stanów Zjednoczonych. Caracas jest pięknie położony przy górach, po których drugiej stronie jest Morze Karaibskie. A tam daleko, takie czerwone budynki, to Petare, największe barrio Ameryki Południowej. Ciągnie się, nie widać go całego, bo ciągnie się też po drugiej stronie góry. To jest właśnie to miejsce, gdzie policja często nie ma wjazdu, dlatego że nie mają tam kontroli. Jest to miejsce kontrolowane przez mafię i przestępców. W skrócie można to określić, jak powiedział przed chwilą mój kolega, że ludzie, którzy mieszkają tam daleko w Petare i po drugiej stronie góry, pracują w firmach, które posiadają ludzie, którzy mieszkają na tych osiedlach. A żeby dodać trochę różnorodności do tego obrazu, to tutaj są pola golfowe. Także takie kontrasty, które są przyczyną wielu problemów w Wenezueli, wcześniej dojścia do władzy Chaveza. No i niestety nikt sobie z tym do tego czasu nie poradził. Tylko że kiedyś było tak, że były ogromne kontrasty i dużo różnych grup społecznych. Teraz jest tak, że 5% posiada bardzo dużo, a 95% nie posiada nic. Krążymy po okolicy, mijamy posesje bogatych ludzi z monstrualnej wysokości ogrodzeniami dodatkowo chronionymi kablami pod napięciem. To swoiste twierdze dostosowane do wenezuelskiej rzeczywistości. Norma to kuloodporne samochody i domy z ochroną patrzącą zza przyciemnianych szyb. Bogaci się boją. Pojedźmy na dół, do miasta, do dzielnic, w których mieszkają biedni. Dołączy do nas nauczyciel fotografii Mauricio, ceniony fotograf uliczny Lenny. Jak mi się to podoba, chyba dlatego też tu jestem. Cały czas jest niedziela, dzień wyborczy 20 maja, jest bardzo spokojnie, miasto wygląda jakby było jednym z najspokojniejszych miast, w jakich byłem. Przyjechaliśmy tutaj po jednego z najlepszych street fotografów wenezuelskich. Podlinkuję Wam jego Instagrama, jest bardzo znany i robi świetne zdjęcia. Hola, mister, Buenas ¿cómo tardes. estás tú? Un placer conocerte. Yo soy tu fan en Instagram, Hey, ¿qué para tal? los polacos. Lenin, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están todos allá, aquí en Venezuela, luchando, esperando que esto cambie? Jedziemy do dzielnicy, gdzie mieszka niższa klasa średnia, wcale nie najbiedniejsi. Różnice w dostępie do dobrobytu to ogromny problem Ameryki Południowej, dzisiaj najsilniej widoczny w Wenezueli, która według założeń rewolucji bolivariańskiej miała być krajem równych szans. Można powiedzieć, że tak jest, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że ogromna część społeczeństwa wenezuelskiego wegetuje. Szanse 90 kilku procent społeczeństwa są więc mniej więcej równe. Logró profesionalizarse. Mira, este es el barrio de la calle 18, mira como... Si quieres bájate aquí, Ibar, vente, bájate conmigo, párate aquí, Mauricio. Vente, Ibar. Ve con él. Con cámara. Sí, sí, no paro. Cuidado, te caes en esa vaina, mira, estos son los basureros de la vaina. Wow. Tu trochę niebezpiecznie. ¿Cómo se llama ese barrio? Allá, Sí. esa es la calle 18, tómale así, tómale un paneo así. Tam jest barrio 18 się nazywa, czyli 18. Calle 18, ulica 18. Está en un edificio valle alto. La basura, mira cómo se acumula la basura aquí. Sí. Vacílate los grafitis de los artistas acá de la zona. ¡Árabe! W tych budynkach tutaj, przypominających bardzo nasze osiedla z Wielkiej Płyty, ogromnych, mieszkają wszelkiego rodzaju profesjonaliści, czyli na przykład pielęgniarki, ludzie wykonujący pracę fizyczną. Są to ludzie, którzy zarabiają przeciętne, powiedzmy, pieniądze, czyli teraz przeciętne pieniądze to jest bardzo mało. A tutaj zaraz obok jest barrio, mieszkają tu ludzie biedniejsi, tacy, którzy mają podstawowe prace lub są bezrobotni. Tutaj właśnie. Mira, conoce Hola. a Nené. Él es Buenas Bart, tardes, como- Bart. sí, sí. ¿Cómo es la vida aquí, Nené? No, ya que candela. Es candela, ¿no?
El agua se está botando aquí, mira el agua como se está botando agua blanca y allá en la casa no hay agua. Zobaczcie, tutaj akurat leci teraz woda, dlatego że gdzieś pękła rura. Tu macie kosz. A tam u góry jest barrio, do którego sam nie mogę pójść, bo byłoby to prawdopodobnie zbyt niebezpieczne. Ese es un pana polaco que no, dile, mira, salúdale, mira. ¿A cómo está la botella ahorita de ron? 3.180 euros. 3.180.000. 3.180.000. Y por la ¿Cuánto ley sueldo seca, mínimo? Creo que yo dos leí- sueldos mínimos, o Tres. un y medio. Tres, pues da 1 millón. Mira, y hoy hay ley seca, Y ley seca, se y- supone que no se debe y por eso, vender, ¿no? y por eso lo aumentan más. Lo aumentan más, pero así es. Estamos en Venezuela. ¿Cuánto tiempo perdía el agua llena? Una vez dos veces Marico. cada semana. Por ejemplo, en Cafetal hay más peo que en las zonas populares. En el Cafetal no llega, por ejemplo. Pero cuando el agua llena solo 2 veces por semana, ¿sí? Tú necesitas tener un tanque grande. Claro. Y todos tienen un Pero tanque. imagínate tú, eso no Marico, alcanza. yo tengo más de 30 días sin agua. Opuszczamy okolice Calle 16 i ruszamy w kierunku Barrio San Agustín. Tu moi Wenezuelczycy nie zatrzymują nawet samochodu, nie mówiąc o wyjściu z niego, żeby coś nagrać. Ahorita hay otra, y hay varias calles así. Acuérdate que esto es San Agustín. Ajá. Esas son las entradas al barrio. ¿Sí? Mira los niños volando. ¿Ves cómo es la entrada al barrio? Es peligroso, yo. Sí, yo sé. Aquí sí, bueno. Esto es candelísimo. No, porque No, esto sí es candela, ¿viste? sí. Venga. Por la calle más principal. Aquí. No, a la derecha, ahí salía, al final te van a salir la autopista. Vamos a salir allá, seguro. Sí, salimos a la autopista. Ahora sí se puede hacer. Moi znajomi fotografowie podłączyli jakiś starszy sprzęt analogowy sprzed lat. Jakieś ziomki tu do mnie zagadują, ale nie wiem o co chodzi. W każdym razie na film i chcą robić klasyczne analogowe zdjęcia, nie cyfrowe. Ciekawa sprawa, przed chwilą, kurde, bosi ludzie tutaj chodzą wokół mnie. Dzieciaki, które mieszkają chyba na ulicy. No, w każdym razie, jak jechaliśmy przed chwilą tam i oglądaliśmy Barrio, jechaliśmy autostradą, to przejeżdżało obok nas samochody bez numerów rejestracyjnych. To są najczęściej albo służby specjalne, albo jakieś tematy związane policyjne. Oni jeżdżą w ogóle bez numerów, nie można ich w jakikolwiek sposób namierzyć. Jeżeli coś tam się dzieje, to nie wiadomo, kto to w ogóle był. Mira, conoces unos panitas ahí. Hola. Mira, este es un pana que se llama Bart, como Bart Simpson. Sí, hablando de otro país. sí, yo hablo poquito español, ¿Cómo pero... te llamas? Mire, ¿cuándo va? Hola. ¿Cuándo pasa? Alexander. Sí, porque ¿Y usted? Anderson y ella. Caramelo. ¿Y tu hermano? Caramelo, Anderson, Alexander y Joel. Son ¿Y unos tu panas hermano? acá de Caracas, unos chamitos de la calle que coño están en su... Este es el ¿Ustedes chaval, viven en la este calle? sí. Mira, Mira, este es amigo. Cuídese. Mira, ¿quieres una foto? Vamos a hacer una foto. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes son de qué parte de Caracas son ustedes? tutaj ludzie nawet jak są bezdomni i mają ciężką sytuację, no to tacy są, że chodź, zrobimy sobie zdjęcie. No to chodź i robią sobie zdjęcie. W sensie, że nie mają jakichś tam ciśnień. Oczywiście nie wszyscy, wiadomo, że są ludzie, którzy powiedzą spadaj, nie chcę żadnych zdjęć. Ale jak ma się dobre podejście pozytywne, to najczęściej tak jest. Tego dnia wieczorem słychać było uderzanie łyżkami o garnki, charakterystyczny dla Wenezuelczyków wyraz sprzeciwu wobec wyników wyborów. Podobno znacznie mniej intensywny niż zawsze.